Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i rozpoczynamy już transmisję spotkania, czyli audiencji generalnej Ojca Świętego Franciszka na Watykanie, w Rzymie, na Watykanie, na placu Świętego Piotra. Widzimy, jak już Ojciec Święty z grupą dzieci podchodzi do miejsca przewodniczenia audiencji na placu Świętego Piotra, który jest dosyć mocno wypełniony. Wokół Ojca Świętego taki szpaler właśnie tamburystów, którzy, albo lepiej można powiedzieć, takich właśnie na wielkich bębnach wymierzają rytm kroku, którym Ojciec Święty zbliża się do miejsca rozpoczęcia spotkania. Wraz z dziećmi widzimy w żółtych czapeczkach, dowiemy się na pewno, skąd jest ta delegacja i skąd przybyli i dlaczego chcą być dzisiaj tu obecni, zaznaczyć swoją obecność. Oprócz tego oczywiście pielgrzymki z całego świata, widać flagi różnych narodów i widać też obecnych duchownych, księży, arcybiskupów, biskupów, tutaj dzisiaj zgromadzonych po lewej stronie Ojca Świętego, a dzieci ułożone są pięknie pod stopami, wokół fotela właśnie papieża. Teraz Ojciec Święty jeszcze wita się z tymi, którzy będą streszczać jego katechezę i za chwilę rozpocznie znakiem Krzyża Świętego właśnie tę wspólną modlitwę. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pace sia con voi. Pokój Pański niech będzie z wami i z duchem Twoim. Dal Vangelo secondo Marco. Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Parola del Signore.
De l'Évangile selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Mark. As Jesus was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments: do not kill, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother." And he said to him, "Teacher, all these I have observed from my youth." And Jesus, looking upon him, loved him and said to him, "You lack one thing. Go, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: "Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?" Jesus antwortete: "Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter." Er erwiderte ihm: "Meister, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt." Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er: "Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta.
anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Marcos. Quando Jesus se punha a caminho, alguém correu para ele e ajoelhou-se perguntando: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tenho cumprido tudo isso desde a minha juventude. Jesus, fitando nele o olhar, sentiu afeição por ele e disse: Falta-te apenas uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس. وبينما هو خارج إلى الطريق أسرع إليه رجل فجثى له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لما تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تظلم، أكرم أباك وأمك. فقال له: يا معلم، هذا كله حفظته منذ صباي. فحدق إليه يسوع فأحبه فقال له: واحدة تنقصك، اذهب فبع ما تملك واعطه للفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى فاتبعني. كلام الرب. Z Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry, to przywitanie Ojca Świętego.
rozpoczynające katechezę w czasie audiencji generalnej. Dzisiaj rozpoczynamy, a dzisiaj mamy święto świętego Antoniego z Padwy. Kto z was ma na imię Antonio? Rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl katechez. Będzie on poświęcony tematowi przykazań. Przykazań Bożych. Aby go wprowadzić, zaczerpnijmy inspirację z przed chwilą usłyszanego fragmentu spotkania między Jezusem a człowiekiem, który na klęczkach pyta go, w jaki sposób możemy otrzymać życie wieczne. W tym pytaniu kryje się wyzwanie każdego istnienia, pragnienia pełnego życia nieskończonego. Co czynić, aby je osiągnąć? Jaką pójść drogą? Czy naprawdę przeżyć życie szlachetne? Iluż młodych ludzi stara się żyć i niszczy samych siebie, idąc za tym, co jest ulotne. Niektórzy sądzą, że lepiej zgasić ten impuls, ponieważ jest groźny. Ten impuls życia. Chciałbym powiedzieć, zwłaszcza ludziom młodym, naszym najgorszym wrogiem nie są konkretne problemy. Niezależnie od tego, jak bardzo są poważne i dramatyczne, największym zagrożeniem jest zły duch przystosowania, który nie jest łagodnością ani pokorą, ale przeciętnością, małodusznością. Un giovane mediocre è un giovane con futuro o no? Non sento. No, rimane lì. Non cresce. No właśnie, czy człowiek taki młody, który nie ma wizji przyszłości, patrzy daleko do przodu, czy jest tam, gdzie to, co jest przeciętne, małoduszne, zwykłe, jest zamknięty w sobie, nie chce iść do przodu, nie widzi przyszłości. Mitezza, forza e niente pusillanimità, niente mediocrità. Trzeba żyć mocno, trzeba żyć z siłą, a nie być przeciętnością i małodusznością. Błogosławiony, którego znacie, Piotr Jerzy Frassati, mawiał, że trzeba żyć, a nie wegetować. I mediocri vivacchiano. Vivere con la forza della vita. Żyć siłą życia. Trzeba prosić Ojca Niebieskiego dla młodych dnia dzisiejszego dar zdrowego niepokoju. A casa, nelle vostre case e non in famiglia, quando si vede un giovane che è seduto tutta la giornata così, cosa pensano mamma e papà? Ma questo è malato, ha qualcosa. No właśnie, w naszych domach zobaczcie taką sytuację, że młody człowiek siedzi na fotelu z opuszczonymi rękami i głową. Zaraz mama i tata pytają się, co się z nim dzieje, czy nie jest chory, że coś jest nie tak. Trzeba prosić Ojca Niebieskiego dla młodych dnia dzisiejszego o dar z niepokoju, by nie zadowalać się życiem bez piękna, bez koloru. Jeśli młodzi ludzie nie będą głodni autentycznego życia, dokąd będzie zmierzała ludzkość? W jakim kierunku pójdzie ludzkość? Pytanie tego człowieka z Ewangelii jest w każdym z nas. Jak można znaleźć życie w obfitości? A Jezus odpowiada, znasz przykazania? I cytuję część
dekalogu. Jest to proces pedagogiczny, poprzez który Jezus chce doprowadzić do określonego miejsca. W istocie już z samego pytania wynika, że ten człowiek nie ma pełnego życia. Co zatem musi zrozumieć? Mówi: nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Dice maestro, tutte queste cose, questi comandamenti li ho osservate fin dalla mia giovinezza. Come si passa Jak się przechodzi od młodości do dojrzałości? Pytanie: kiedy zaczynamy akceptować swoje ograniczenia? Akceptować swoje ograniczenia znaczy przechodzić z młodzieńczości do dojrzałości. Stajemy się dorosłymi, kiedy nabieramy dystansu do siebie i uświadamiamy sobie to, czego nam brakuje. Ten człowiek zmuszony jest uznać, że wszystko, co może uczynić, nie przekracza dachu, nie wykracza poza pewien zakres. Jak pięknie być mężczyznami i kobietami, jakże cenne jest nasze istnienie. Jest jednak pewna prawda, którą w dziejach ostatnich stuleci człowiek często odrzucał z tragicznymi konsekwencjami. Prawda o swoich ograniczeniach. Jezus w Ewangelii mówi coś, co może nam pomóc. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Pan Jezus obdarza spełnieniem, że na to przyszedł. Ten człowiek musiał dojść do progu pewnego przełomu, gdzie otwiera się możliwość, by przestać żyć samym sobą, swoimi dziełami, swoimi dobrami i właśnie dlatego, że brakuje mu życia w pełni, opuścić wszystko, aby pójść za Panem Jezusem. Przy bliższym zbadaniu, w ostatecznym zaproszeniu Jezusa, wspaniałym, cudownym, nie ma propozycji ubóstwa, lecz bogactwa, tego prawdziwego. Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Kto mogąc wybrać między oryginałem a kopią, wybrałby kopię? Oto wyzwanie: znajdź oryginał, a nie kopię. Jezus nie oferuje żadnych namiastek, ale prawdziwe życie, prawdziwą miłość, prawdziwe bogactwo. Jakże młodzi mogą podążać za nami w wierze, jeśli nie widzą, że wybieramy oryginał, jeśli widzą nas uzależnionych od półśrodków. Potrzebny jest przykład kogoś, kto zaprasza mnie do wyjścia poza, do więcej. Mi permetto la parola, nanni, crescono fino a cintura, poi no. Cristiani col cuore impiccolito, chiuso. È brutto trovare questo. Ci vuole l'esempio di qualcuno che mi invita a un Chrześcijanie oltre. nie mogą być zamknięci na innych, nie mogą być zamknięci w swojej małości. Muszą wychodzić, by być większymi. Święty Ignacy nazwał to magis, ogniem, gorliwym działaniem, które budzi drzemiących. Droga do tego, czego brakuje, prowadzi przez to, co jest. Jezus nie przyszedł, aby znieść prawo lub proroków, aby wypełnić je. Dlatego i my musimy wyjść od rzeczy zwykłych, codziennych do tych rzeczy bardzo ważnych i istotnych. Prenderemo le due tavole di Mosè da cristiani, tenendoci Przez per te mano a katechezi Gesù, chcemy zobaczyć te dwie tablice, które Mojżesz daje także nam, chrześcijanom, aby przez właśnie ręce Jezusa przeszliśmy przez te nieraz
zdziwienia naszej młodości, naszej niedojrzałości, bo oddalić skarb, który jest w niebie, idąc właśnie poprzez Niego do rozpoznania tego, że życie Boże, życie jest zawarte w prawdzie, które niesie dekalog, a Jezus jest tym, który wypełnia te przykazania i nas prowadzi do prawdziwego życia, do życia dzieci Bożymi. Dziękuję. Ojciec Święty kończy katechezę, nauczanie w ramach audiencji generalnej dzisiaj na placu Świętego Piotra. A teraz streszczenia w językach świata. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un nouvel itinéraire de catéchèse sur le thème des commandements. Pour l'introduire, nous pouvons nous arrêter au passage de l'Évangile que nous avons entendu tout à l'heure. Dans la demande de l'homme, il y a le défi de toute existence, le désir d'une vie pleine, infinie. Comment faire pour y arriver? Je voudrais dire en particulier aux jeunes que notre pire ennemi, ce ne sont pas les problèmes concrets, mais la médiocrité, la peur d'agir. Pour eux, il faut demander au Père céleste le don de la saine inquiétude, la capacité de ne pas se contenter d'une vie sans beauté, sans couleur. Si les jeunes ne sont pas affamés d'une vie authentique, où ira l'humanité? On passe à la maturité, on devient adulte quand on commence à accepter ses propres limites, quand on prend conscience de ce qui manque. L'invitation de Jésus à l'homme de l'Évangile est merveilleuse. C'est la proposition de la véritable richesse. Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Jésus n'offre pas des succédanés, mais une vie véritable, un amour vrai, une vraie richesse. Il nous invite à un plus. Au cours de ces catéchèses, nous prendrons la main de Jésus pour marcher avec lui et passer des illusions de la jeunesse au trésor qui est dans le ciel. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini provenienti dalla Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów pochodzących z Francji i Kanady, a także z innych krajów francuskojęzycznych. Pozdrawiam szczególnie młodych z liceum Paula Merizana z Marsylii i wiernych z Sanctuarium di Montelion. Drodzy przyjaciele, nie lękajcie się zabrać za rękę Jezusa i iść z Nim poprzez drogi waszego życia. On doprowadzi was do życia prawdziwego. Niech was Bóg błogosławi. Je salue cordialement les pèlerins provenant de France et du Canada, ainsi que d'autres pays francophones. Je salue en particulier les jeunes du lycée Paul Mélisant de Marseille et les fidèles du sanctuaire de Montligeon. Chers amis, n'ayez pas peur de prendre la main de Jésus pour marcher à sa suite. Il vous conduira sur le chemin de la vraie vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father,
the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found at the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, and elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we begin a new series of catecheses dealing with the commandments. In the Gospel's passage we heard earlier, a young man asks Jesus, "What must I do to inherit eternal life?" His question expresses the universal desire felt especially by young people to live a full and authentic existence and not to settle for a life of bland mediocrity. Jesus first tells the young man to follow the commandments, but then points beyond them to something greater, something that is still lacking. He invites the young man who has obeyed the commandments from childhood to sell what he has, give to the poor, and follow him, promising that in this way he will have treasure in heaven. Here we see the meaning of Jesus' saying that he came not to abolish the law, but to fulfill it. The Lord wishes to give us that something greater, the treasure of life in abundance. In coming weeks, we will reflect on how the law finds its fulfillment in the new life of grace. In the Ten Commandments, read in the light of Jesus, we will find a door through which we can follow Jesus to the fullness of life, his own life and our life as God's children. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza. Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji generalnej, w specjalny sposób tych, którzy pochodzą z Wielkiej Brytanii, ze Szkocji, Malty, Australii, Indonezji, Liechtensteinu, Malazji, Filipin i Malezji, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nad wszystkimi wami proszę i przywołuję radość i pokój pochodzący od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech was Bóg błogosławi. English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, Malta, Australia, Indonesia, Liechtenstein, Malaysia, the Philippines, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir uns auf eine neue Katechesenreihe zu den 10 Geboten einstimmen
und mit der Frage unserer Sehnsucht nach einem Leben in Fülle auseinandersetzen. Wir Menschen, gerade die Jungen unter uns, suchen das wahre Leben, zerstören es dabei aber oft mit kurzfristigen Freuden. Manche unterdrücken aber auch diese Sehnsucht und geben sich den gefährlichen Feinden der Mittelmäßigkeit und des Kleinmuts hin. Wir alle und in besonderer Weise die jungen Menschen sollen von Gott eine gesunde Unruhe erbitten, die nach dem wirklichen Leben hungert. Im soeben gehörten Abschnitt des Markus-Evangeliums weist Jesus einem Mann den Weg der Fülle. Dieser befolgt bereits die 10 Gebote, aber es geht um mehr. Es geht um die Fülle. Jesus, der nicht gekommen ist, das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern sie zu erfüllen, macht uns Mut, uns nach dem, was uns noch fehlt, auszustrecken. Er selbst wird die Erfüllung schenken. Dabei geht es nicht darum, etwas zu verlieren, sondern das Große, den himmlischen Schatz zu gewinnen. Lasst uns zu reifen Christen werden, die ihre Begrenztheit erkennen und das Verlangen haben, den Weg zur Fülle des Lebens zu gehen, den Christus uns zeigt. Cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka niemieckiego. W sposób szczególny pozdrawiam ruch chrzestacki z Niemiec. W miesiącu czerwcu, dedykowanym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, przywołujemy w litanii Jego właśnie wezwania, żeby nas obdarzył życiem wiecznym. Niech Jezus was błogosławi i spełni wszystkie wasze marzenia. Niech was Bóg błogosławi. Der Monat Juni ist dem heiligsten Herzen Jesu gewidmet, das wir in der entsprechenden Litanei anrufen als Sehnsucht der Schöpfung von Anbeginn. Vertrauen wir Jesus die Erfüllung all unserer Sehnsüchte an. Gott segne euch. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Teraz Ojciec Święty sam streści w kilku słowach swoją katechezę. Drodzy bracia, rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl katechez poświęcony 10 przykazaniom. W Ewangelii człowiek pyta Jezusa, w jaki sposób może otrzymać życie wieczne. Jest to pytanie znaczące, jest to pytanie, za którym kryje się pragnienie autentycznego życia nieskończonego. Takie pytanie znajduje się w każdym z nas. Jak znaleźć życie w obfitości? Jezus odpowiada, znasz przykazania i cytuje dekalog. Jest to proces pedagogiczny, dokonuje się tutaj przejście od myślenia młodości do myślenia dojrzałości. Jezus zapewnia, mówiąc, że nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. To jest to zdanie mówiące o niezbędności życia bez przykazań, bez wypełniania nim swojego życia. W następnych katechezach weźmiemy również 2 tablice Mojżesza. Jako chrześcijanie, którzy trzymając się ręką Jezusa,
podążają z Nim, by przejść jeszcze raz od złudzeń młodości do skarbu realnego, który dla nas jest w niebie. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, w sposób szczególny pochodzących z Hiszpanii i z Ameryki Łacińskiej. W sposób szczególny pozdrawiam profesorów, alumnów z Wyższego Seminarium z Madrytu. Polecamy wszystkie nasze sprawy życia Matce Najświętszej, Dziewicy Maryi, prosząc, by nas obdarzała swoją łaską i prowadziła nas ciągle drogą do Chrystusa, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. Niech Was Bóg w tym wszystkim błogosławi. Dziękuję bardzo. Teraz język portugalski. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Começamos hoje um novo ciclo de catequeses sobre os mandamentos. Repassaremos as 2 tábuas de Moisés, guiados por Jesus e seguindo os seus passos. Em cada um dos 10 mandamentos, descobriremos a porta aberta pelo Pai do céu, para que o Senhor Jesus, que a cruzou, nos conduza à vida dos filhos de Deus. Faremos como aquele homem do Evangelho, o qual, sedento de vida verdadeira, foi ter com Jesus e perguntou: que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, citando uma parte do Decálogo, que aliás o homem conhecia e já praticava. E contudo, a pergunta feita por aquele homem denota que ele não possuía a vida plena. Aquele homem tomara consciência dos seus limites, de que lhe faltava qualquer coisa. Jesus sabe-o e, com a sua resposta, inicia um processo pedagógico, procurando guiá-lo até aquilo que lhe falta. Entretanto, a estrada até aquilo que lhe falta passa por aquilo que já tem. É preciso prescrutar o ordinário para nos abrirmos ao extraordinário. De facto, o próprio Jesus nos avisa: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Veio para isso. Deve-se partir da realidade para dar um salto para aquilo que falta. Na realidade está o trampolim para dar um salto para a vida perfeita. Deixar de viver para si mesmo, para as próprias obras, para os próprios bens. E precisamente porque lhe falta a vida plena, deixar tudo para seguir o Senhor. Se observarmos bem, no convite final de Jesus, a proposta não é pobreza, mas riqueza. Terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. O Senhor Jesus é a perfeição, o pleno cumprimento dos mandamentos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini Serdecznie di lingua pozdrawiam pielgrzymów portoghese, języka portugalskiego, w sposób szczególny grupy z Brazylii, z Anápolis i z Palotiny, także licznych wiernych z Lizbony i Porto, którzy są obecni
z Collegium da Paz z Confratelli da Pedra. Dla wszystkich wypraszam Bożego daru i poczucia i uzdrowienia waszego życia, także towarzyszenia w waszym życiu, żeby ono było pełnym, pięknym, nie bez ideałów, nie bez piękności. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos da língua portuguesa, nomeadamente aos grupos brasileiros de Anápolis e Palotina e aos numerosos fiéis de Lisboa e Porto, com destaque para o Colégio da Paz e a Confraria da Pedra. Para todos, peço a Deus o dom de uma sadia inquietude, de não vos contentardes jamais com uma vida sem ideal nem beleza. Apostai numa vida de jubilosa doação ao próximo. De bom grado vos abençoo a vós e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. استهل قداسة البابا سلسلة جديدة من التعاليم تتناول موضوع الوصايا، وتكلم اليوم عن أهمية عيش حياتنا بالملء والطوق إلى الحياة الأبدية. وأوضح البابا أن عدو الإنسان الأسوأ هو روح التأقلم والاستسلام للواقع والرضوخ للخمول والخوف. وحث قداسته الشبيبة بشكل خاص إلى عدم الاكتفاء بحياة باهتة بدون لون ولا جمال، وإلى ضرورة الانفتاح على المسيرة التربوية التي يقدمها لنا الرب، أي مسيرة التحرر من العبودية والسير نحو الملء والنضوج. وقال قداسته إن هذا يتطلب منا أن نتعرف أولاً على أوجه قصورنا وأن نقبلها، كيما ننتقل من الاتكال على أنفسنا وعلى قوتنا الخاصة المحدودة إلى الاعتماد على الله والطوق إلى ما هو أسمى وأعظم، أي إلى الغنى الحقيقي الذي الرب وحده قادر على أن يهبنا إياه. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka arabskiego, w sposób szczególny tych, którzy przybyli tutaj do nas z Syrii, z Libanu i z Bliskiego Wschodu. Pan Bóg daje nam ciągle dar życia, życia, które będzie wyjściem do przodu, nie będzie leniwym staniem egzystencji dnia codziennego, ale będzie pełnym wyzwań i pójścia do przodu. Niech to oświecenie, które płynie właśnie poprzez Słowo Boże, Słowo żyjące, a także przychodzi od świętych przykazań,
będzie dla Was zachętą do takiego właśnie życia, które wiedzie poprzez Słowo Boże, które jest żywym naszym przewodnikiem w codzienności. Niech ono zawsze wzbudza Wasze człowieczeństwo i prawdziwe bogactwo, które Bóg przygotował i nam daje. Niech to będzie dla Was zapewnieniem, że tylko wierność Panu Bogu jest zapewnieniem przyszłej chwały i nagrody w niebie. Niech Was Bóg błogosławi i strzeże od złego. وقد كشف لنا عن كيفية الوصول لهذه الحياة عبر كلمته المحية ووصاياه المقدسة. فمن يقبل هذه الكلمة ويحيا بهذه الوصايا يتخطى الغنى البشري المحدود وينال الغنى الحقيقي الذي الله وحده قادر على أن يعطيه. هكذا يجد الإنسان في الله السعادة الحقيقية والكنز الأثمن. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiejszą katechezą Ojciec Święty rozpoczyna nowy cykl poświęcony przykazaniom. W Ewangelii pewien człowiek pyta Jezusa, w jaki sposób możemy otrzymać życie wieczne. W tym pytaniu kryje się pragnienie życia pełnego, nieskończonego. Jest ono w każdym z nas. Jak można znaleźć życie? Życie w obfitości. Jezus odpowiada, znasz przykazania i cytuje część dekalogu. Jest to proces pedagogiczny, poprzez który Jezus chce poprowadzić od młodości do dojrzałości. Takie przejście dokonuje się, kiedy zaczynamy akceptować swoje ograniczenia, nabieramy dystansu do siebie i uświadamiamy sobie to, czego nam brakuje. Jezus w Ewangelii mówi, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. To On obdarza spełnieniem. Na to przyszedł. Proponuje owemu człowiekowi, by przestał żyć samym sobą, swoimi dziełami, swoimi dobrami i właśnie dlatego, że brakuje mu życia w pełni, by opuścił wszystko i poszedł za Nim. W tym zaproszeniu Jezusa nie ma propozycji ubóstwa, lecz bogactwa, tego prawdziwego. Będziesz miał skarb w niebie. W następnych katechezach weźmiemy 2 tablice Mojżesza jako chrześcijanie, trzymając się ręką Jezusa, aby podążając za Nim przejść od złudzeń młodości do skarbu, który jest w niebie. Do un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, il pellegrinaggio alle radici apostoliche del cristianesimo è un momento opportuno per cercare le risposte alle domande essenziali, come quella sulla quale riflettiamo oggi. Che cosa fare di buono per ottenere la vita eterna? Cercatele alla luce della testimonianza di fede, di speranza e di amore dei seguaci di Cristo, a partire dagli apostoli Pietro e Paolo, fino ai santi dei nostri tempi. Abbiate coraggio di desiderare il tesoro in cielo che Cristo ci ha promesso. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, pielgrzymka do apostolskich korzeni chrześcijaństwa jest stosownym momentem, by szukać odpowiedzi na pytania zasadnicze, jak to, nad którym zastanawiamy się dzisiaj. Co robić, aby osiągnąć życie wieczne? Szukajcie jej w świetle świadectwa wiary, nadziei i miłości naśladowców Chrystusa, począwszy od apostołów Piotra i Pawła, aż do świętych naszych czasów. Miejcie odwagę pragnąć skarbu w niebie, jaki obiecał nam Chrystus. Z serca wam błogosławię. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questa nostra udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto di ingresso. Terminato, partirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Domani si apriranno i campionati mondiali di calcio in Jutro Russia. będą otwarte Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji. Chciałbym przesłać moje serdeczne pozdrowienia dla graczy, zawodników i samych organizatorów, a także dla tych, którzy będą podążać za tamtymi wydarzeniami poprzez komunikację społeczną, telewizję i radio. Jest to wydarzenie, które przekracza granice. Niech to więc ważne wydarzenie sportowe stanie się szczególną okazją do spotkania, do dialogu, także do braterstwa między różnymi kulturami, a także religiami, budując solidarność i pokój między narodami. Serdecznie witam pielgrzymów języka włoskiego. Z radością witam nowo wyświęconych kapłanów z diecezji Brescia, a także misjonarzy miłosierdzia, siostry misjonarki pocieszenia, także siostry służki Maryi, która posługujące cierpiącym. Pozdrawiam także pielgrzymów z parafii San Pietro, Świętego Piotra z Abadii di Montepulciano, którym towarzyszy biskup Stefano Manetti, a także z parafii Sacro Cuore di Marsigliano i Grotta Mare, a także uczestników kongresu promującym bezinteresowną pomoc, jakim jest Włoskie Stowarzyszenie Pediatryczne. W sposób szczególny kierują myśl do młodych nowożeńców oraz do chorych. Dzisiaj wspominamy świętego Antoniego z Padwy, doktora Kościoła i patrona ubogich. Pamiętajmy, że on jest tym, który uczy nas pięknej, szczerej, bezinteresownej miłości, jak po prostu kochać tych wszystkich, których mamy wokół siebie, a którzy są może odrzuceni, zmarginalizowani i niewypróbowani jeszcze poprzez próby swojego własnego życia. Niech Was Bóg błogosławi. A teraz wspólne odśpiewanie Ojcze Nasz, które będzie modlitwą na zakończenie audiencji generalnej, połączonej z błogosławieństwem.
veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Pan z wami i z duchem Twoim. Nomen Domini benedictum. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Aiuterium nostrum, Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. benedicat Niech Was vos błogosławi Bóg omnipotent Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Filius Amen. et Spiritus Sanctus. I błogosławieństwem Ojca Świętego zakończyła się audiencja generalna na placu Świętego Piotra w Rzymie. Nieco pogoda letnia, oczywiście piękna, ale pochmurne, lekko niebo, 22 stopnie. A my poprzez transmisję w Radiu Maryja i telewizji Trwam szczególnie mogliśmy właśnie uczestniczyć w tym wydarzeniu. Teraz widzimy, że dzieci, które były obecne cały czas wokół tutaj miejsca przewodniczenia Ojca Świętego, teraz podchodzą, są szczególnie wyróżnione, otrzymują różańce i są tutaj przedstawiane Ojcu Świętemu. A obok już czekają księża arcybiskupi, biskupi, którzy są obecni na tej audiencji i przyszli, by powitać Ojca Świętego. My dziękujemy za to spotkanie, życząc dobrego odbioru dalej naszego programu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.